Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na bardzo proste i niesamowicie kolorowe ciasto, które nie tylko dobrze wygląda, ale również świetnie smakuje. Tym razem na nasze stoły trafi przygotowany na bazie jogurtu greckiego galaretkowiec, ozdobiony dużą ilością owoców. Idealny deser na lato, który osłodzi niejedno gorące popołudnie. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione letnie desery. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od galaretek, które trafią do masy jogurtowej. Do średniego dzbanka przelewam 300 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Dodaję do niej jedno opakowanie galaretki truskawkowej i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. W przypadku tego deseru im więcej kolorów, tym lepiej, dlatego w ten sam sposób postępuję z jednym opakowaniem galaretki pomarańczowej, agrestowej, borówkowej i cytrynowej. Smaki galaretek możecie dobrać do swoich upodobań, więc podmieniajcie je do woli. Postarajcie się tylko zachować różnorodność. Po rozpuszczeniu galaretek przelewam je do naczynia z płaskim dnem i odstawiam do całkowitego zastygnięcia. Ciasto można spokojnie zrobić w jeden dzień, ale dla wygody galaretki polecam przygotować sobie dzień wcześniej. Kiedy galaretki stężeją, zabieram się za dalszą pracę. Do średniej wielkości dzbanka przelewam 300 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Dodaję do niej 2 opakowania galaretki krystalicznej, u mnie truskawkowo-waniliowej i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Te galaretki zetną masę jogurtową i nadadzą jej smak. Po rozpuszczeniu odstawiam dzbanek do chwili, kiedy płyn osiągnie temperaturę pokojową. Następnie zajmuję się galaretką, która trafi na wierzch gotowego ciasta. Potrzebuję do niej 800 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Do płynu dodaję kolejne 2 opakowania galaretki krystalicznej, smak ten sam co poprzednio, ale można użyć innego i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowaną galaretkę odstawiam do chwili, kiedy zacznie lekko tężeć. Galaretki z głowy zabieram się za spód ciasta. Na dnie blaszki o wymiarach 35 x 24 cm układam podłużne biszkopty. Dno formy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Na cały spód zużyłem około 260 g ciastek. Możecie użyć też większej blaszki, np. takiej o wymiarach 38 x 25 cm, wtedy potrzebować będziecie około 300, może 350 g biszkoptów. U mnie jak zwykle ciasta wyszło pod kurek, więc większa blaszka może być dobrym pomysłem. Blaszkę z tak przygotowanym spodem na chwilę odstawiam i wracam do kolorowych galaretek. Każdą galaretkę odcinam od ścianek naczynia i podważam w taki sposób, żeby odkleić spód. Ja używam do tego małej szpatułki, ale równie dobrze sprawdzi się zwykły nóż. Nie przejmujcie się, jeśli galaretka się podrze lub nierówno odklei, tego i tak w zasadzie nie będzie widać. Po odklejeniu przekładam galaretkę na deskę do krojenia i rozdrabniam w dużą, około 2 cm kostkę, ale wiadomo, jej rozmiar będzie trochę zależeć od naczynia, w którym zestalicie galaretkę. Po pokrojeniu przekładam je do jednej dużej miski, ale Wam polecam przełożyć galaretki do naczyń, w których zastygały. Tak będzie wygodniej dodawać je do masy jogurtowej. Kiedy galaretka do masy jogurtowej ma już temperaturę pokojową, przechodzę do następnego kroku. Do miski przelewam 400 ml zimnej 36% śmietanki. Ubijam ją za pomocą miksera na 3/4, to znaczy do chwili, kiedy wyraźnie się napowietrzy i zwiększy swoją objętość, ale jeszcze nie będzie całkowicie sztywna. Najlepiej przerwać mieszanie, kiedy łopatki miksera zaczynają zostawiać na śmietance wyraźny ślad, który ledwo co zachowuje swój kształt. Tak przygotowaną śmietankę na chwilę odstawiam. Do osobnej, bardzo dużej miski przekładam 1250 g jogurtu greckiego. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera do uzyskania gładkiej konsystencji. Wtedy zaczynam dodawać do jogurtu wystudzoną galaretkę krystaliczną. Robię to wąskim strumieniem, cały czas mieszając jogurt na niskich obrotach.
Żeby dać sobie trochę czasu na działanie, jogurt musi być w zbliżonej temperaturze do galaretki, dlatego warto wyjąć go z lodówki na godzinkę lub dwie przed rozpuszczeniem galaretek krystalicznych. Jeśli będzie zimny, masa może zbyt szybko się ściąć i nie zdążymy dodać do niego kolorowych galaretek. Po połączeniu jogurtu z galaretką dodaję do niego ubitą przed chwilą śmietankę. Zawartość naczynia łączę ze sobą już przy pomocy silikonowej szpatułki. Robię to na tyle ostrożnie, żeby nie wybić powietrza ze śmietanki. Dzięki temu masa jogurtowa pozostanie puszysta i delikatna. Na tym etapie pozostaje nam już tylko dodać galaretki. Ja dodaję je wszystkie naraz, ale zdecydowanie wygodniej byłoby dodawać je po kolei, po jednym kolorze i za każdym razem krótko przemieszać masę silikonową szpatułką. W ten sposób będzie Wam po prostu łatwiej rozprowadzić kolory w masie i przy okazji nie narobicie tyle bałaganu co ja. Po wymieszaniu galaretek z masą jogurtową przekładam całą zawartość miski na ułożony wcześniej spód z biszkoptów i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni. Przy okazji staram się rozłożyć galaretki tak, żeby były całkowicie pokryte masą jogurtową. Tak przygotowany deser odstawiam do lodówki do momentu, kiedy wierzch masy jogurtowej całkowicie zastygnie, na około godzinkę lub dwie. Wtedy wyciągam formę z lodówki i zabieram się za dekorację. Na wierzchu białej masy układam około 600 g owoców. U mnie jest to miks borówek amerykańskich, malin i brzoskwiń z puszki. Nie ma do końca znaczenia jakich owoców użyjecie, po prostu zróbcie tak, żeby było kolorowo. Oczywiście jeśli używacie blaszki o wymiarach 38×25 cm, będziecie potrzebować większej ilości owoców. Myślę, że 800 g wystarczy. Na tym etapie pozostaje mi już tylko wylać na górę ciasta ostatnią galaretkę. Robię to ostrożnie, przez łyżkę i staram się rozprowadzić ją po całej górze ciasta. Powinno jej wystarczyć, żeby całkowicie przykryć owoce. Galaretka nie będzie się tak łatwo rozprowadzać na zimnej masie jogurtowej, dlatego pomóżcie jej się rozlać. Najlepiej zrobić to przy pomocy łyżki. Jeśli w trakcie wylewania na galaretce utworzą się jakieś bąble powietrza, możecie przebić je wykałaczką lub widelcem. Forma ze złożonym ciastem ponownie trafia do lodówki do całkowitego stężenia. U mnie była to cała noc, ale 3-4 godziny powinny wystarczyć. Następnego dnia wyjmuję formę z lodówki, pozbywam się boków, folii rantowej i serwuję ciasto w towarzystwie dobrej kawy. Jest to jeden z tych deserów, gdzie trzeba przygotować się na więcej czekania niż pracy, ale naprawdę warto. Masa jogurtowa ma delikatny, truskawkowo-waniliowy smak i przyjemną, niemal kremową konsystencję. Galaretki oprócz smaku dodają całości uroku, a owoce nie tylko zdobią ciasto, ale też przynoszą nutkę świeżości. Pysznie i kolorowo. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!